Wszyscy używamy probiotyków, pewnie nie ma tu nikogo, kto nie używał probiotyków jako leku, suplementu. Jak nie używał, bo jest takim szczęściarzem, to na pewno pił jogurt albo jadł kapustę kiszoną. Probiotyki są wszędzie, bakterie są wszędzie. Jako ciekawostkę powiem Wam, że około tych naszych sublokatorów u człowieka to nawet do 2 kg możemy mieć bakterii, czyli tego absolutnie nie zrzucimy podczas odchudzania. To jest coś, co z nami żyje, jest i nam jest na dodatek potrzebne. W sferze takiej publicznej funkcjonują 3 pojęcia. Chciałabym je wyjaśnić, ponieważ zanim zacznę mówić o probiotykach, chcę Wam powiedzieć w ogóle o mikrobiomie, ponieważ znając mikrobiom przewodu pokarmowego, możemy na niego wpływać poprzez właśnie probiotyki. Musimy go poznać najpierw, żeby móc w jakikolwiek sposób na niego wpływać. I słuchajcie, i są 3 pojęcia. Jest to strasznie zagmatwane w ogóle, bo stosuje się je na ogół wymiennie, natomiast tak naprawdę znaczą troszeczkę co innego. Gdzie mikrobiom to mamy wszystkie gatunki zamieszkujące daną niszę, czyli na przykład przewód pokarmowy, ale może to być też mikrobiom, nie wiem, skóry, tak? Natomiast mikrobiota, też często stosowana, to jest tak naprawdę nie gatunki danej niszy, tylko określa się genomy tych bakterii. I to jest znowu związane z dostępnymi technologiami badawczymi, o czym zaraz powiem. I mamy mikroflorę. I okazuje się, że ta mikroflora to jest stare pojęcie, od którego naukowcy dzisiaj odchodzą, natomiast została przy nim medycyna. Maciek też używa określenia mikroflora, zauważyłam. Ponieważ dlaczego tak jest? Dlatego, że kiedyś niektóre grzyby, bakterie były zaliczane do roślin i to jakby zostało. I tak naprawdę takim najbezpieczniejszym okazuje się pojęciem jest mikrobiom. Czemu o tym mikrobiomie? Bo tak jak powiedziałam, staramy się go poznać i zrozumieć. Dzisiaj przede wszystkim mamy bardzo dobre technologie, które to pozwalają robić. Dla przykładu sekwencjonowanie genomu, pierwszego genomu człowieka zajęło 10 lat i kosztowało setki milionów dolarów. Dzisiaj mając tak zwany NGS, to jest nowa technologia, następna generacja sekwencjonowania, pozwala sekwencjonować szybko i stosunkowo tanio. Także naukowcy w tej chwili są w takim, można powiedzieć, amoku badawczym, tak? Badają i sekwencjonują wszystko, co się da. I co się okazało? Czemu to jest takie ważne w przypadku mikrobiomu i przewodu pokarmowego? Ponieważ okazuje się, że praktycznie 90% bakterii przewodu pokarmowego to są tak zwane bakterie niehodowalne. Czyli nie bierzemy próbki, znaczy możemy wziąć próbkę, ale w laboratorium nam nic z tego nie wyrośnie. Czyli przez całe dziesięciolecia badając bakterie przewodów pokarmowych, nie doszacowywaliśmy liczby bakterii, które tam są, bo tylko około 10% mogliśmy wyhodować w laboratoriach. Dzisiaj naukowcy po prostu biorą próbkę, sekwencjonują, otrzymują genomy i są w stanie na tej podstawie określić rodziny, rodzaje, gatunki bakterii, które w tym przewodzie pokarmowym żyją, co też nie jest łatwe, ponieważ w tym, można powiedzieć, mikrokosmosie bakterie wymieniają się materiałem genetycznym. Tam jest przepływ poziomy, tak, one sobie wymieniają, jeżeli któraś wynajdzie, powiedzmy w cudzysłowie, jakiś fajny zestaw genów, który coś jej umożliwia i daje ją jakby popycha do przodu, one sobie potrafią te geny przekazywać. Mikrobiom podlega wpływom w przypadku ryb środowiska zewnętrznego. Ma wpływ na to zasolenie, czyli inny będzie troszeczkę ten mikrobiom u ryb z wód morskich, inny z wód słodkich. Bardzo w silny sposób reaguje na zmiany sezonowe, czyli wszelkie zmiany parametrów fizykochemicznych w okresie wynikające z następujących pór roku, zmiany temperatury. Lokalizacja geograficzna. Słuchajcie, są badania, które pokazują dany gatunek ryby mieszkającej w różnych lokalizacjach geograficznych, one mają zupełnie inny mikrobiom. Porównano w przypadku pielęgnicy zebry, jak wygląda mikrobiom ryb hodowlanych i ryb dzikich. Zupełnie inny mikrobiom. Aczkolwiek jest taka ciekawa teoria, można powiedzieć, że już częściowo potwierdzona. U ssaków, u ludzi to działa, mianowicie istnieje coś tak zwanego jak KOR, oni to tak nazywają, po polsku ja to tak bardziej tłumaczę jako rdzeń, czyli mamy taką rdzeniową grupę bakterii,
która jest związana ze swoim żywicielem, ewoluowała z nim. Można nawet na jej podstawie określić związki filogenetyczne pomiędzy różnymi gatunkami. I ona jest stała i niezmienna i podejrzewa się, że u ryb też takie coś istnieje. U niektórych ryb to się nawet jest stwierdzane, przy czym tam jest problem, czy to dotyczy gatunku, czy rodzaju, czy rodziny, ale też są wyodrębniane takie stałe grupy bakterii niezmiennych, no i ta reszta, która się zmienia i podlega wpływom na przykład właśnie środowiska zewnętrznego. Bardzo silnie dieta oddziaływuje na to, co się dzieje z tym mikrobiomem, jak on się zmienia, czyli znowu mamy zmiany sezonowe, bo przecież ryba w okresie, jeżeli zamieszkuje takie niestabilne środowisko, zmienia się jej dieta, tak? No bo nie wiem, jedne skorupiaki są latem, a potem już ich nie ma, musi zjeść coś innego, więc to wpływa na to, jak się przekształcają bakterie w przewodzie pokarmowym. Jedne zaczynają dominować, inne znikają może, albo po prostu jest ich mniej. Ciekawe badania są dotyczące okresu głodu, czyli wtedy, kiedy ryby nie mają pokarmu i co się wtedy dzieje. To nie jest tak, że im te bakterie umierają z głodu, nie. Tam następuje takie przebudowanie systemu, że zaczynają dominować bakterie, które sobie są w stanie w takich trudnych warunkach poradzić, czyli mają jakiś na przykład zdolność pozyskiwania energii z takiego jakichś zupełnie resztkowych surowców, pokarmów, która ta ryba zjada. I one wtedy się namnażają, rozwijają i ten mikrobiom cały czas w tej rybie funkcjonuje. Wiek ryby. Na ogół wraz z wiekiem mikrobiom się rozbudowuje i staje się bogatszy w gatunki. Ciekawa rzecz była, w ogóle nie wiem, jak oni te badania zrobili, słuchajcie, na larwach ryb, gdzie badali, czy to dieta u tej larwy wpływa na to, jak się przekształca mikrobiom, czy może fizjologia. Okazało się, że to zmiany fizjologiczne w budowie przewodu pokarmowego, który, wiadomo, jak ta larwa się rozwija, przechodzi potem w rybkę, tak, to on się zmienia, wydłuża, zyskuje nowe funkcje i okazało się, że to właśnie te zmiany fizjologiczne decydowały o tym, jak te bakterie tam się pojawiały kolejno i zasiedlały mikrobiom. Inna ciekawa rzecz jest taka, że większość ryb jest składa jajka, tak, do otoczenia, czyli potomstwo nie ma kontaktu z mikroflorą swojego rodzica. Tak naprawdę zasiedlane jest tymi bakteriami ze środowiska zewnętrznego. I dlatego, to chyba jeszcze nie ten moment, ale to wam potem powiem, o co mi chodziło. Inna rzecz, mikrobiom u ryby, który znajduje się w przewodzie pokarmowym w jelitach i w żołądku. One są różne. W żołądku te bakterie są niezwiązane, bardzo zależne od środowiska zewnętrznego, natomiast już w jelitach one się zasiedlają w śluzówce jelit, tworzą tam stabilną populację, która sobie tam żyje, bo jakby warunkiem, żeby tam być, to jest przytwierdzenie się do tej śluzówki. Nie przytwierdzą się, niestety zostaną wydalone. Tam jest walka o miejsce do życia. I oba te mikrobiomy, mimo że ten w jelitach jest bardziej stabilny, podlegają tym czynnikom zewnętrznym, takim jak pokarm i środowisko zewnętrzne. Słuchajcie, w ogóle, bo mówimy o mikrobiomie, czas jakby przejść teraz do tych probiotyków, skąd one się w ogóle wzięły. Wzięły się już bardzo dawno, bo już w starożytności taki Pliniusz Starszy, taki Galen, oni już wtedy mówili o tym, że picie napojów fermentowanych mlecznych jest korzystne. Nie wiedzieli dlaczego, ale zaobserwowali, że pijemy, jesteśmy zdrowsi. Potem Pasteur, który prowadził badania nad fermentacją. On jako pierwszy stwierdził, że tą fermentację prowadzą mikroorganizmy i on też jako pierwszy zaobserwował, że są bakterie, które się potrafią nie lubić, tak? Czyli że mamy takie antagonizmy. Czyli jakby to było pierwsze takie podwaliny pod to, że dzisiaj wykorzystujemy jedne bakterie przeciwko drugim bakteriom, że możemy tą wiedzę w ten sposób wykorzystać. Duży wkład w badania miał Ilja Miecznikow, noblista rosyjski, który z kolei, właśnie sobie przypomniałam, czekajcie. Nie, bo chciałam wam coś przeczytać. Chciałam wam coś przeczytać. Właśnie taką fajną rzecz, którą on napisał w swojej pracy, bo on się zajmował odpornością. I Zarys filozofii optymistycznej, taki tytuł ta książka nosiła.
Z różnymi pokarmami poddanymi fermentacji mlecznej i spożywanymi w stanie surowym, kwaśne mleko, kefir, kapusta, ogórki, ludzie wprowadzili do swego kanału pokarmowego ilości olbrzymie mikrobów mlecznych, które mogą tam także rozmnażać się. Czyli widzicie, to jest 1908 rok, my dopiero zaczynamy jakby pojmować, o co w tym wszystkim chodzi. I potem pojawia się niejaki Fuller i on jako pierwszy tak naprawdę wprowadza pojęcie probiotyku i wprowadza takie czynniki, którym ten probiotyk musi podlegać, żeby on miał właściwości probiotyczne. I co to jest? Odporność na niskie pH żołądka, tak? Bo on musi przejść przez ten żołądek, żeby trafić do jelita i tam to jelito zasiedlić. To nie jest takie oczywiste, nie wszystkie dają radę. W końcu to jest ta pierwsza bariera ochronna, żeby się pozbyć ewentualnych patogenów. Potem zdolność do zasiedlania ścian jelita, to jest to, o czym powiedziałam. Nie zasiedlisz się, no niestety, sorry, jesteś wydalony, musisz znaleźć sobie niszę i probiotyki zwykle charakteryzują się bardzo silną zdolnością właśnie do takiego osiedlania się, wręcz tworzenia takiej bariery na powierzchni śluzówki jelit, która innym bakteriom utrudnia osiedlanie się. Zdolność do aktywności metabolicznej. Osiedliłeś się, no to teraz musisz działać, tak? Przetwarzać, rozmnażać się, namnażać. Jeżeli tego nie robisz, no to nie jest dobry probiotyk. I tu taka ciekawostka, że większość tych bakterii kwasu mlekowego, które my pobieramy w momencie po antybiotykoterapii, gdy chcemy zwiększyć swoją odporność, one nie zostają długo w naszym przewodzie pokarmowym. My musimy je często pobierać, bo po pewnym czasie one się tam nie osiedlają na stałe i nie są takim stałym elementem naszej flory bakteryjnej. Korzystne oddziaływanie na gospodarza, no to jest to, czego my poszukujemy, tak? Czyli albo wpływanie na trawienie, albo wpływanie na odporność. Trwałość i żywotność to jest ważna cecha dla producentów, ponieważ wiecie o tym, że jest mnóstwo probiotyków aptecznych, które wymagają przechowywania w niskich temperaturach. No nie chcielibyście kupować w jakichś, nie wiem, boksach pokarmu dla ryb z probiotykiem, trzymać w lodówce, bez sensu, prawda? Tak samo bez sensu stosowanie w przemyśle związanym ze zwierzętami konsumpcyjnymi. Tam się probiotyków całe masę stosuje i to nie może być utrudnieniem, zwiększaniem kosztów, tak? To musi być łatwe do wprowadzenia do technologii produkcji i potem zaaplikowania zwierzakowi. I pochodzenie od gatunku docelowego. To nie mogą być bakterie, które nie są stwierdzane w danej grupie zwierząt, jakieś z kosmosu znalezione, tylko faktycznie, tak jak w ProDefensie mamy Bacillus subtilis, te Bacillus i subtilisy są stwierdzane w rybach, tak? Występują w ich przewodzie pokarmowym. To nie jest bakteria wyizolowana z kota czy z papugi. I to już określił nam właśnie Fuller w latach jakich? W 1989 roku. No i 2018 rok to, proszę Państwa, no przełom, data ważna do zapamiętania. Firma Tropical wprowadza pierwszy produkt właśnie w swojej ofercie z probiotykiem, z bakteriami Bacillus subtilis. I słuchajcie, ten produkt też możecie sobie tu zobaczyć. Są 4 wielkości: MK, SK, XXS i powder, proszek, czy jak tam chcecie sobie go nazywać, który już można podawać też, wszystko granulat, tak. No. I coś miałam powiedzieć? Aha, no i teraz tak, lecimy, bo ja zaraz nas wyrzucam stąd. Co to jest probiotyk? No bo tak już mówimy o tym probiotyku. Oczywiście funkcjonuje definicja probiotyku, że są to żywe drobnoustroje, które podane w odpowiedniej ilości, to jest ważne, czyli nie może być za mało, musi być konkretna odpowiednia ilość, wpływają korzystnie na gospodarza. Jednak w przypadku ryb wiele badaczy, którzy się zajmują rybami i bakteriami dla ryb, chciałoby rozszerzenia tej definicji, dlatego że tak naprawdę ryba, zamieszkując środowisko wodne, współdzieli to środowisko ze swoimi bakteriami. One występują i w środowisku zewnętrznym i tak naprawdę wnikają do jej przewodu pokarmowego. W cudzysłowie można powiedzieć, że sobie troszkę wybierają, tak, że chcę żyć w rybie, chcę żyć na rybie. I stąd
bardziej można by tą definicję rozbudować jako, że są to organizmy, które modyfikują florę bakteryjną przewodu pokarmowego i modyfikują też środowisko ryby. Tak, tak naprawdę to jest, tak naprawdę te bakterie, ten cały mikrobiom często jest nazywany bakteriami symbiotycznymi, bo one czy z nami, czy ze zwierzętami takimi jak ryby tworzą taką silną więź do tego stopnia, że nie wiem, czy słyszeliście o takiej koncepcji, że to dotyczy badań na ludziach i badań na głównie gryzoniach, że bakterie, ten mikrobiom wewnętrzny potrafi sterować i wpływać na układ nerwowy, że nieprawidłowa flora bakteryjna może mieć wpływ na wiele chorób psychicznych. Do tego stopnia, tak? Do tego stopnia nami zarządzają. Także, panie i panowie, bakterie rządzą. Wręcz jakby zaczyna się taka filozoficzna dyskusja nad tym, nad nową wizją człowieka, tak? Skoro bakterie mają tak strasznie duży wpływ na nas, to czy my jesteśmy takim odrębnym bytem? Jak to się ma wszystko na kulturę, na filozofię, skoro trochę te bakterie nami jednak rządzą i kierują? Słuchajcie, nie tylko bakterie są probiotykami. Właściwości probiotyczne, oczywiście najczęściej się mówi o bakteriach, czyli na przykład Bacillus subtilis, Lactobacillus, które są wykorzystywane w żywieniu ryb, ale także grzyby. Streptococcus ma właściwości probiotyczne, czy nawet taki organizm jak glony, Fafia rhodozyma. One też są wykorzystywane w diecie ryb jako probiotyki. I ważna informacja, jak ktoś ma dobry wzrok albo okulary i sobie weźmie ProDefensa, to w składzie tam znajdzie, że po nazwie łacińskiej Bacillus subtilis jest numer, ponieważ to jest ważne. Tak, to jest ważne, jaki szczep jest używany, bo na przykład gatunek Bacillus subtilis, tam jest tych szczepów cała masa. Każdy z tych szczepów może mieć zupełnie inne właściwości probiotyczne, niekoniecznie dobre dla danego gatunku. Mało tego, są też Bacillus subtilis, jest ich mało, ale są, które są patogenami. Więc bardzo ważne jest właśnie to, jakiego szczepu się używa, dla jakiego gatunku. Tak, to są konkretne, o konkretnych właściwościach. Co robią? To jest wnętrze jelita kosmki, takie, o widzicie, ładne. I co robią bakterie probiotyczne? Słuchajcie, to są wyrafinowani zabójcy. Oni mają bardzo rozbudowaną technikę pozbywania się swojej konkurencji. Przede wszystkim mogą wytwarzać substancje, które zabijają inne bakterie. To mogą być bakteriocyny, czyli to jest coś na wzór naszych antybiotyków. Mogą wytwarzać kwasy organiczne, jak to robią bakterie kwasu mlekowego, czyli obniżają pH środowiska, co większość patogenów, na przykład Escherichia, tego nie toleruje. Mogą wytwarzać nawet wodę utlenioną. Tak, w naszym przewodzie, czy u ryby, wiecie dokładnie jak działa, prawda, znacie to polewanie ran, zadrapanych kolan, krwawiących wodą utlenioną, więc to też jest taka metoda. Konkurują, bardzo wyraźnie konkurują o pokarm z innymi bakteriami w przewodzie pokarmowym, bo tak jak widzieliście, cechy dobrego probiotyku to są bakterie, które są przystosowane do tego, żeby w danym przewodzie pokarmowym się namnażać. Skoro jest ich dużo, to zabierają pokarm innym organizmom i oczywiście zasiedlają śluzówkę jelit. Co jeszcze robią? Jeszcze mogą nam stymulować układ odpornościowy ryb poprzez wytwarzanie czy stymulowanie do działania makrofagów. AMP to są takie, o widzicie, nie omówiłam przy owadach, AMP to są białka o właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych i przeciwgrzybiczych i takie białka występują też w owadach i owady są pod tym kątem mocno badane, bo te białka też się traktuje jako taką możliwość stosowania zamiast antybiotyków, tylko właśnie te AMP są wyizolowywane, badane pod różnym kątem, żeby można je było podawać na przykład zwierzętom konsumpcyjnym. I probiotyki mogą wpływać na ich wytwarzanie. Czy mamy jeszcze czas? No dobra, to już tak szybko nie... Aha, czyli jednak.
E, Oj, Marcin, pomożesz? Bo ty to wiesz na pewno, bo ja tego nie wiem do końca. E, Marcin, można zamówić więcej, jakby się chciało? Wiaderka? O, 3 litrowe. No. Wiesz co, to jest też tak, bo generalnie to Bacillus nie jest bakterią kwasu mlekowego, tak? One nie wytwarzają, nie wytwarzają tych związków kwasów organicznych, natomiast u ryb w ogóle w przewodzie pokarmowym na ogół panują warunki beztlenowe. Tak. Ale są tak, one często są fakultatywne, tak, mogą sobie to regulować, tak. Mhm. Tak, bo to też ja mówiłam, wiesz, ogólnie w znaczeniu, że ten mikrobiom jest tak bogaty, że te bakterie, no akurat nie bacillus, tak, tak, zróżnicowane i mogą sobie tutaj raz tak, raz tak. Mm. No ale dobrze, no widzisz. Nie wiem tylko, czy się nagrywa dobrze. Pewnie nie. Musiałabym mi dać mikrofon. No słuchajcie, co jeszcze się dzieje w przewodzie pokarmowym? Probiotyki oczywiście produkują też składniki, chociażby takie jak witaminy czy kwasy krótkołańcuchowe, które są po prostu pokarmem, są wchłaniane przez gospodarza. Mogą wytwarzać też enzymy i wspierać trawienie składników, które normalnie by nie były trawione, tak? Zostałyby wydalone. I tu taka ciekawostka, ja tak wrócę, bo cały czas mam to w głowie o tych zbrojnikach, tych tak zwanych drewnojadach, że w ogóle tu jest taka ciekawostka, są takie prace niejakiego Germana chyba. On badał właśnie panakły i panakulosy i badał, czy one muszą mieć drewno w diecie, czy one pozyskują energię z drewna. I okazało się, że w ogóle tam miał też sporo przeciwników, ale ta teoria cały czas funkcjonuje i kolejne badania jakby to potwierdzają, że one nie mają bakterii w przewodzie pokarmowym, które by pomagały im trawić to drewno. One tak naprawdę bazują na tym, że one jedzą to drewno, ścierają to drewno, ale ono już jest wstępnie rozłożone. Czyli tak naprawdę one czerpią bardziej energię z tych mikroorganizmów, które tam żyją, bo same nie mają takich bakterii, które by to drewno im rozkładały. I mają bardzo długie przewody pokarmowe. Nie dlatego, żeby ten pokarm tam długo przebywał, tylko że jest tak marne to jedzenie energetycznie, że muszą go bardzo dużo zjeść i ten pasaż jest bardzo szybki, czyli przepycha i żeby jak najwięcej tej energii z tego pokarmu wydobyć. Tak, tylko na ogół się mówi, że on ma dłuższy przewód pokarmowy po to, żeby ten pokarm tam dłużej przebywał,
żeby z niego wyciągnąć jak najwięcej. I faktycznie tam, gdzie są bakterie, które wspomagają trawienie tych składników roślinnych, to ma sens. Natomiast tu właśnie u tych drewnojadów wyszło, że one jedzą dużo i szybko i stale, żeby to przepychać, bo one nie mają bakterii, które to drewno rozkładają, tylko tylko to, tak, dokładnie. Grzyby, bakterie i taka ciekawostka, która gdzieś tam mi cały czas... Nie ma takich zaleceń, natomiast jest taka jakby logika stosowania, czyli my zaczynamy go stosować, jak ryba już ma swój mikrobiom, tak? Ona coś tam ma, tam coś żyje, więc musimy podawać dostatecznie długo, około miesiąca, żeby one tam się zasiedliły i zaczęły w ogóle, weszły w ten mikrobiom, tak? Rozepchały się tam i zajęły swoje miejsce. I potem po prostu można jako taki pokarm dodatkowy później, żeby też nie właśnie, żeby uniknąć tej monodiety, tak? No, tak, albo w ten sposób, tak. Zaszczepiać, żeby one tam po prostu, no bo muszą się przebić, tak? Muszą, co innego gdybyśmy, jak zaczynamy od narybku, tak? Tak jak mówiłam, tam dopiero ten mikrobiom się kształtuje, więc na pewno jest łatwiej niż u ryby dorosłej, która już ten mikrobiom ma wytworzony i rozwinięty i bakterie muszą się tam przebić. Tak, dokładnie. Co tu jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, że same wytwarzają enzymy trawienne, to już mówiłam. I to jest taka ciekawostka też, że wpływają na układ hormonalny gospodarza, czyli w tym przypadku ryby, zwiększając jej apetyt. To jest w ogóle bardzo sprytne, tak? Ty zjesz więcej, ja będę mieć więcej pokarmu, więc to w ten sposób działa. I też potrafią aktywować hormony wzrostu. To jest znowu bardzo opłacalne. Tak, może tak, można tak. Czyli tak podsumowując, ten wpływ probiotyków na tą rybę jest bardzo złożony i działa na wielu polach, bo mamy to wpływanie na lepszą konwersję paszy, lepsze jej wykorzystanie. Potem ogólną kondycję ryb, taką notowaną większą sprawność, szybkość, lepszy taki rozwój osobniczy, większa tolerancja na stres, większa odporność na choroby. Tu często robiono takie próby kontrolne, gdzie ryby karmiono tym probiotykiem, infekowano je. Mieliśmy grupę kontrolną, która nie dostawała probiotyku. I w tych badaniach na ogół właśnie wychodziło, że one tak, lepiej sobie radzą, była mniejsza śmiertelność albo lepiej z tego wychodziły. No tak. No i ta stymulacja układu odpornościowego, większy apetyt, większy wzrost. W pewnym sensie tak. Tam jest do tego stopnia skomplikowany układ, że właśnie jak się mówimy o tym rdzeniu bakterii, które cały czas tej rybie towarzyszą, są niezmienne, typowe dla danego gatunku czy rodzaju, to, że podejrzewa się, że one w ogóle ewoluowały z tą rybą, ale że też wpływały na kierunek ewolucji. Więc to są wzajemne, bardzo ścisłe i my tak naprawdę dopiero poznajemy to dzięki temu, że mamy teraz takie technologie, my możemy śledzić, jak te bakterie między sobą funkcjonują w tym przewodzie pokarmowym. Tak, i to jest strasznie, to jest z jednej strony pasjonujące, ale bardzo trudne badania i tak naprawdę trzeba cały czas śledzić te najnowsze doniesienia, bo to się cały czas zmienia, tam jest cały czas coś nowego, jedna koncepcja obala inną koncepcję. Słuchajcie, to jest tylko tak, chciałam wam pokazać, ale to nie będę wam już mówić o tym specjalnie, bo są badania na rybach ozdobnych też. Właśnie akurat konkretnie tego bacillusa badali. Możecie sobie więcej poczytać na naszym blogu Tropical Edu. Tak w ogóle taką prywatną mam tutaj ogłoszenie prasowe, ponieważ siedzi tutaj już kilku panów, którzy obiecali mi, że mi napiszą piękne artykuły na bloga. Siedzi tu, tak, siedzi. To ja zachęcam, jeżeli ktoś chciałby się podzielić swoją wiedzą, to proszę, piszcie do Tropicala, bo my bardzo chętnie nawiążemy taką współpracę,
ponieważ cały ten portal ma za zadanie szerzenie wiedzy. Tam nie są tylko artykuły promocyjne, które mówią o jakichś naszych produktach, tam są artykuły, które są poświęcone stricte różnym aspektom związanym z rybami, więc jak chcecie, to naprawdę możemy się tam gdzieś spotkać, dam wam wizytówki, zastanowicie się, możecie pisać, żeby nie tylko Maciek, prawda? Ale wiecie, że on pisze tylko o jednych rybach, no to przecież nuda jest, nie? Zależy dla kogo. Bardzo szybko przez jedną planszę i nawet o niej nie wspomniałaś, a to chyba ważne, o pre. A prebiotyki, właśnie, bo słuchajcie, te prebiotyki to ja dodałam, teraz jak to zrobić, żeby cofnąć? Dodałam te prebiotyki, ponieważ Maciek parę dni temu zadzwonił do mnie i mówi mi, bo ty będziesz rozmawiać o tych prebiotykach. Ja mówię nie, o prebiotykach. A o prebiotykach, no nie, ale czemu nie o prebiotykach? No więc mylicie, nie? Na pewno wam się myli, mi się już przestało mylić. Probiotyki to są żywe organizmy. A propos jeszcze takiej rzeczy, bo często pytacie się też o to, no dobra, to w ProDefensie jest żywa bakteria, no nie do końca. Ponieważ Bacillus subtilis jest taką bakterią wyjątkową, właśnie bardzo dobrą dla przemysłu, ponieważ wytwarza tak zwane endospory. To jest taka forma przetrwalna tej bakterii. Ona się zestresuje i myśli sobie tak w cudzysłowie, ja teraz już nie będę sobie tutaj sobie żyć, namnażać się, tylko ja sobie zrobię taką endosporę, taką kapsułę, która pozwoli mi przetrwać i ona faktycznie, ona nawet do 100 stopni sobie przeżywa. Niskie pH jest w stanie znieść w takiej właśnie formie. I proszę? Nie pamiętam, ale gdzieś miałam to zapisane, ale to jest latami, tak. Latami, tak, to jest latami. I taka forma jest dodana do pokarmu i ona po prostu w przewodzie pokarmowym, jakby można powiedzieć w cudzysłowie, kiełkuje, rozmnaża się i tak, dokładnie. Wracamy do prebiotyków, bo Maciek mi nie da żyć, bo on cały czas te prebiotyki. Zauważyliście, że on w tym swoim... Prebiotyki. Słuchajcie, bo prebiotyki to są składniki, które nie ulegają trawieniu i w formie niezmienionej docierają do jelit, gdzie ulegają fermentacji. I one są generalnie obecne w normalnym pokarmie nas czy ryb. I to jest tylko kwestia, żeby one oczywiście się znalazły w tej diecie, bo tymi prebiotykami są polisacharydy, oligosacharydy, fruktooligosacharydy. Kto ma psa, to wie, na wszystkich tych opakowaniach są tak zwane fosy i mosy. To są właśnie fruktooligosacharydy, które nie są rozkładane, fermentują i są taką pożywką i wspierają rozwój bakterii w przewodzie pokarmowym. W czym jeszcze występuje pszenica, cebula, czosnek, banany, cykor? No to akurat się raczej nie zdarza w pokarmach dla ryb, więc co jest prebiotykiem w pokarmach dla ryb? Najczęściej algi. I to te algi z grupy kelp, one mają mało białka, mają dużo minerałów i mają bardzo dużo włókna pokarmowego. I to włókno pokarmowe właśnie stanowi ten materiał, który możemy nazwać prebiotykiem i który nie jest trawiony, a który wpływa na funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Czekajcie, a czy ja już skończyłam? Przepraszam, czy ja skończyłam? Nie, nie ma konsumpcji. Jeszcze czekajcie, jeszcze coś wam chcę pokazać. No właśnie, żebyście sobie poczytali o tych rybach, o tych badaniach na blogu, bo tam autorzy badali, ile tego probiotyku trzeba podać, żeby był efekt i to są te górne dawki. Jednostka tworząca kolonię, taka dziwna jednostka, straszna jednostka tak naprawdę, nie, dla kogoś, kto się nie zajmuje bakteriami, to nie wie o co chodzi. To chodzi o to, że proszę, nie będę musiała. Tak, tylko to tak właśnie brzmi, tak? Po polsku jest to JTK, a po angielsku CFU.
Dużo, nie? I to są te wyższe właśnie, i oni doszli do wniosku, że te właśnie wyższe dawki, 10 do 10, 10 do 11, to są te pożądane w pokarmie. I co stwierdzano? Przede wszystkim lepszy wzrost liczby bakterii w przewodzie pokarmowym, czyli one tam się osiedlały, i większą odporność, tu akurat testowali Aeromonas hydrophila. I co jeszcze im wyszło ciekawego? Wpływ na rozrodczość, czyli rodzice karmieni pokarmami z probiotykiem tworzyli większe komórki rozrodcze, potomstwo było zdrowsze, silniejsze, większe, charakteryzowało się większą przeżywalnością. Ja tylko dodam to, co powiedziała Ola, że tam większa odporność na bakterie w rodzaju Aeromonas.